Niezwykłe życie księcia Filipa. Historia księcia Filipa jest niezwykła i wciąż mało znana. Przez większość jego życia ludzie widzieli w nim człowieka, który zawsze pojawiał się we właściwym czasie i w odpowiednim mundurze, idąc krok w krok za królową. Z perspektywy czasu panowanie królowej uważamy za niewątpliwie ogromny sukces. Jednak współtwórcą tego sukcesu był właśnie książę Filip. Dziś ludzie często zapominają, że był on greckim księciem. Jego dziadek został zamordowany, a ojciec aresztowany i poddany pokazowemu procesowi, po którym miał zostać stracony. Musieli uciekać. Z pomocą króla Jerzego V zatrzymali się na obrzeżach Paryża. Rodzice Filipa rozstali się, zanim skończył 10 lat. Ojciec zostawił matkę. Wyjechał na południe Francji, gdzie spotykał się z kobietami. Jego matka, cierpiąca na schizofrenię, wylądowała w ośrodku dla psychicznie chorych. Książę Filip rozpoczął wtedy swoje wędrowne dzieciństwo. Jego siostry wyszły za niemieckich książąt. Filip przemieszczał się między swoimi krewnymi w Niemczech. Po dojściu do władzy nazistów w Niemczech i Anglii stało się to trudniejsze. Wysłano go do Cheam Prep School w Anglii. Uczył się tam do 12 roku życia. Mąż jednej z jego sióstr, Teodory, należał do dynastii badeńskiej z Salem, która prowadziła tam szkołę z internatem. Poprosiła Filipa, aby do nich przyjechał. Była to osobliwa decyzja. 8 miesięcy po przejęciu władzy przez Hitlera. Mimo to Filip udał się do placówki, gdzie spędził 2 semestry. Następnie został wysłany do północnej Szkocji, gdzie po dojściu do władzy Hitlera uciekł dyrektor jego szkoły. Tam założył postępową placówkę z internatem, Gordonstoun, której jednym z pierwszych uczniów był książę Filip. Miał dość samotne dzieciństwo. Od 8 roku życia uczęszczał do szkoły z internatem. Jego rodzina przebywała za granicą. Musiał radzić sobie sam. Wielki wpływ wywarł na niego Kurt Hahn, dyrektor szkoły Gordonstoun. Jednak chłopak nie miał własnego domu ani rodziny. W księdze gości jego pierwszej kuzynki, hrabiny Mountbatten z lat 30. widnieje nazwisko księcia Filipa. Jednak w kolumnie adresu wpisał brak stałego miejsca zamieszkania. I choć był lojalny wobec swoich rodziców, gdy dorastał, nie widywał się z matką, nie dostawał kartek urodzinowych, a jego ojciec zniknął. Miał kochające siostry, ale ta, którą lubił najbardziej, zginęła w katastrofie lotniczej. W jednej chwili jedna z najstarszych europejskich rodzin królewskich została niemal całkowicie zgładzona. Samolot przewożący wielkiego księcia Hesji, jego żonę i dzieci uderzył w komin we mgle w drodze z Brukseli na ślub w Londynie. Nikt nie przeżył. Następnie starszy brat lorda Mountbattena, wujek Jerzy, zmarł na raka pod koniec lat 30. Jego rodzice opuścili go. Wujek zmarł na raka, siostra zginęła w wypadku lotniczym, a on po prostu żył dalej i nigdy na nic nie narzekał. Wychowywał go głównie jego wuj, lord Mountbatten i jego rodzina w Anglii. Siostry były starsze od niego o co najmniej 20 lat i mieszkały w Niemczech. Jego życie było bardzo dysfunkcyjne i trudne. Lord Mountbatten urósł do rangi jego ojca i był w życiu Filipa niezwykle ważny. Ale nie był jego ojcem. Mawiał zresztą, że ma dobrego ojca i wspaniałą matkę.
Bardzo czule mówił o rodzicach i o swoim dzieciństwie. Czasy były wtedy zupełnie inne, a dorastanie w klasie wyższej lat 30. nie przypominało tego współczesnego. Jego matka była niezwykłą osobą. Zanim urodził się Filip, była pielęgniarką w trakcie wojny na Bałkanach, gdzie zakładała szpitale. Podczas II wojny była jednym z niewielu członków rodziny królewskiej, którzy pozostali w Atenach podczas niemieckiej okupacji. Udzielała schronienia wielu osobom, narażając się na niebezpieczeństwo. Udzieliła schronienia żydowskiej rodzinie. Później Izrael przyznał jej tytuł Sprawiedliwej wśród narodów świata. Ten sam, który otrzymał Oskar Schindler. Książę Filip został kiedyś zapytany o to, czy jego matka ratowała Żydów podczas wojny. Odpowiedział, że zrobiłby to każdy przyzwoity człowiek. Daje to dość jasny obraz wyznawanych przez niego wartości. Zawsze starałem się wyciągać pomocną dłoń wszędzie tam, gdzie była ona potrzebna. Podejrzewam, że zaszczepiła to we mnie w młodym wieku moja babcia, księżniczka Alicja z Grecji, która bez wahania udzieliła schronienia żydowskiej rodzinie w swoim mieszkaniu w Atenach podczas okupacji. Została pochowana jako sprawiedliwa wśród narodów świata w Jerozolimie. Swoje życie zakończyła w pałacu Buckingham. Przyjechała i zamieszkała z królową i księciem Filipem. Była nieco ekscentryczna, ubierała się jak zakonnica. Personel zawsze wiedział, kiedy przechodziła korytarzami pałacu, bo jak mówili, czuli zapach ziół na korytarzu. Chodziła po korytarzach przebrana za zakonnicę. To dość dziwaczne, ale dla księcia Filipa była to po prostu jego mama. A księżniczka Anna i książę Karol mają z nią wspaniałe, czułe wspomnienia. Gdy jego rodzice rozstali się, w Europie nastały trudne czasy. Ale on chodził do dobrej szkoły w Niemczech. Miał dobrą, kochającą rodzinę. Po prostu dał sobie radę. To Mountbatten namówił Filipa do wstąpienia do marynarki. Bardzo go ciągnęło do marynarki wojennej, chociaż pierwotnie myślał o wstąpieniu do RAF-u. Mówił, że prawdziwą pasją jego życia było latanie. Spędził w powietrzu tyle czasu, ile spędzają zawodowcy w RAF-ie. Zakończył latanie w mocno dojrzałym wieku. Latał wszelkimi typami samolotów. To była jedna z jego wielkich pasji. Gdyby wybrał karierę pilota, najprawdopodobniej zginąłby w bitwie o Anglię. Był uczniem szkoły wojskowej, miał 18 lat, był urodziwym blondynem. Został poproszony o opiekę nad Elżbietą i Małgorzatą. Historia romansu Filipa i Elżbiety jest fascynująca. Wszystko zaczęło się, gdy byli bardzo młodzi. Poza tym Filip miał bardzo dobre koneksje. Dużo mówi się o jego biednym dzieciństwie. Ojciec, rozpustny książę, który roztrwonił rodzinny majątek w Monte Carlo. Matka, szalona kobieta, która skończyła jako mniszka. Ale Filip był bardzo dobrze urodzony. Pod wieloma względami miał lepszy rodowód niż jego żona. Kilkakrotnie spotykali się w dzieciństwie, ponieważ oboje byli dalekimi kuzynami w kręgu europejskich rodzin królewskich. Ich najbardziej znaczące spotkanie miało miejsce w 1939 roku, kiedy Filip był kadetem w szkole wojskowej w Dartmouth, a rodzina królewska przybyła z wizytą. Był tam król Jerzy VI, królowa i ich dwie córki, w tym starsza, księżniczka Elżbieta. Gdy królewski jacht Victoria and Albert wpływa do ujścia rzeki Dart,
W jego królewskiej mości zapewne odżywają wspomnienia. W latach poprzedzających Wielką Wojnę król sam ukończył Królewską Szkołę Marynarki Wojennej. Na pamiątkę tej wizyty każdy członek rodziny królewskiej zasadził drzewo. W tym czasie w szkole wybuchła epidemia świnki, więc obie księżniczki zostały przeniesione do domu kapitana, gdzie towarzystwa miał im dotrzymać jeden z kadetów. Louis Mountbatten, wujek Filipa, dostrzegł tu okazję. Był on adiutantem króla i wpadł na pomysł, by to jego siostrzeniec zajął się księżniczkami. Spędzili miło czas, a Elżbiecie, wówczas zaledwie 13-letniej, zapewne bardzo spodobał się ten przystojny, starszy chłopak. Był jednym z najlepszych młodych oficerów w marynarce wojennej. Był odważny i bystry. Podczas II wojny światowej otrzymał szereg odznaczeń. Brał udział w kapitulacji Japonii. Shigemitsu bez słowa podpisuje akt kapitulacji. Przez ponad 2,5 tysiąca lat żadne obce wojska nie okupowały japońskiej ziemi. Był odznaczonym bohaterem wojennym. Na wojnie szło mu świetnie. Otrzymywał wyróżnienia, był odważny, walczył godnie dla Królewskiej Marynarki Wojennej. Należy do kurczącego się już pokolenia. O tym wszystkim w dużej mierze już zapomniano. Dopiero około 1943 roku, podczas wojny, zatrzymał się w Windsorze. W czasie świąt Bożego Narodzenia nie miał dokąd pójść. Odwiedził swoje kuzynostwo, członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wtedy zaczęto zauważać, że między tą dwójką coś się dzieje. Utrzymywali tę przyjaźń przez cały okres jej nastoletniości, ale jej rodzice nie byli z tego w pełni zadowoleni, zwłaszcza gdy oświadczyła, że go kocha. Był nieco niepokornym księciem i miał wiele niemieckich koneksji, co było wysoce niepożądane. Ale Elżbieta była absolutnie nieugięta. Łączyło ich coś więcej niż namiętność. Filip pod wieloma względami reprezentował swoje pokolenie. Wojna ukształtowała jego osobowość i zdolność radzenia sobie ze wszystkim. Jeśli walczyłeś na morzu, byłeś na wojnie. Jesteś niezniszczalny. To właśnie ta część jego charakteru bardzo spodobała się księżniczce Elżbiecie. Lord Mountbatten był znany z kojarzenia małżeństw. Bez wątpienia był zachwycony możliwością ślubu księcia Filipa z Elżbietą, przyszłą królową Anglii. Jednak sam książę Filip zaprzeczał jakiejkolwiek ingerencji swojego wuja. Na lotnisku Northolt spotykamy księżną Alicję Battenberg, matkę porucznika Filipa Mountbattena, dawniej księcia Filipa. Księżna przyjechała do swojej matki. Przed wyjazdem z Paryża księżna Alicja odmówiła komentarza w sprawie możliwości zawarcia małżeństwa między Filipem a księżniczką Elżbietą. Król i królowa musieli zaakceptować hałaśliwego i nieco zuchwałego wybranka córki. Miał jednak cechy, które im się podobały – szczerość i odwagę. Kiedy książę Filip i księżniczka Elżbieta zaręczyli się, zaczęto zastanawiać się nad nazwiskiem. Książę Filip przestanie być księciem greckim, ponieważ przyjmie obywatelstwo brytyjskie. Nosił nazwisko duńskiej rodziny królewskiej. Jego ojciec pochodził z linii Schleswig-Holstein, Sonderburg-Glücksburg.
co zaraz po wojnie raczej nie spodobałoby się Brytyjczykom. Zdecydowano, że lepszym nazwiskiem będzie nazwisko rodowe jego matki. Wybrali nazwisko Mountbatten, ponieważ miało brytyjski charakter. Do I wojny światowej nazwisko rodowe brzmiało Battenberg. Przyjęli je, mimo iż pochodziło od strony matki. Książę Filip był z tego zadowolony. Przestał być greckim księciem, a został brytyjskim. Zostali mężem i żoną. Księżniczka przebywała w opactwie przez prawie godzinę. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta ceremonia państwowa. Niezwykły ślub, godny córki króla. We wczesnych latach małżeństwa mieszkali na Malcie, gdzie stacjonował. Mówi się, że to były ich najszczęśliwsze dni. Królowa, choć wykonywała swoje obowiązki, prowadziła prawie normalne życie. Żyła jak typowa żona wojskowego. Ich pierwsze dzieci, książę Karol i księżniczka Anna, urodziły się jeszcze przed tym, jak Elżbieta została królową. Pod koniec lat 40., na początku 50., gdy książę Filip cieszył się bardzo udaną karierą w królewskiej marynarce wojennej, szybko pnąc się w górę. Wielu mówiło, że gdyby pozostał w armii, z pewnością zostałby pierwszym lordem admiralicji. Lord Louis, jego kolega z marynarki wojennej, późniejszy szef marynarki wojennej, powiedział, że książę Filip bez wątpienia zostałby zwierzchnikiem marynarki wojennej, a być może całej armii, tak jak jego wuj, Lord Mountbatten. Teraz byłoby to niemożliwe. Prasa uznałaby to za nepotyzm. Oczekiwali co najmniej 20 lat względnie swobodnego i wolnego życia. Spędzali cudowny czas, gdy nagle król zachorował, a książę Filip musiał porzucić karierę w marynarce, co było, jak sam później przyznał, jedną z najgorszych rzeczy, jakie musiał zrobić. Kiedy król zmarł, książę Filip znalazł się w swego rodzaju więzieniu. W chwili, gdy królowa dowiedziała się o śmierci ojca, był przy niej książę Filip. To on przekazał jej tę wiadomość i wspierał ją w tym niezwykle trudnym czasie. Wszystko się zmieniło, podobnie jak jego świat. Musiał zrezygnować z kariery w marynarce wojennej. Nie miał teraz żadnej ustalonej roli. Co miał robić? To były dla niego trudne czasy. Miał przed sobą karierę, w której się wyróżniał, którą kochał. Mógł zajść daleko, ale zrezygnował z tego, ponieważ ona została królową, a on musiał jej towarzyszyć jako królewski małżonek. Niełatwo jest być tym drugim. Wiecznie być kilka metrów z tyłu, gdy do twojej żony mówią wasza królewska mość. Królowa udaje się na swoje miejsce w asyście 6 druhen. Rodzina księcia, Mountbattenowie, oczekiwała, że para przyjmie nazwisko Filipa. Królowa Wiktoria przejęła nazwisko dynastii, do której należał jej mąż Albert, Sasko-Coburskiej. W tym przypadku było inaczej. Zdecydowano się pozostać przy nazwisku rodu Windsorów. Jego wuj, Louis Mountbatten, rozgłaszał, że władzę sprawuje teraz ród Mountbattenów, co zostało szybko stłumione. Książę Filip również nie przepadał za Mountbattenami, ale chciał, aby chociaż jego świeżo nabyty tytuł księcia Edynburga został w jakiś sposób dołączony do nazwiska rodziny królewskiej, ale to również zostało odrzucone. Poczuł się całkowicie zepchnięty na margines. Mówił, że czuje się jak ameba. Czasami życie było dla niego trudne, a środowisko często działało przeciwko niemu.
To zrozumiałe, że ludzie chcieli, aby pozostali rodem Windsorów. Wojna zakończyła się zaledwie 7 lat wcześniej, a Churchill był pierwszym premierem królowej i przyjacielem jej ojca. Nie pozwolono mu nawet nazwać dzieci jego własnym nazwiskiem. Z oczywistych powodów chciał, by jego dzieci nazywały się Mountbatten. Wywołało to napięcia w rodzinie. To był dla niego trudny czas. Sam to przyznał. Powiedział, że kiedy została królową, wszystko się zmieniło. Jednak nikt nie mówił mu, co ma robić, tylko czego ma nie robić. Dla królowej jej rola była jasna. Gdy w wieku 25 lat, niespodziewanie stając się monarchinią, z niezwykłą łatwością odnalazła się w tej roli. Ale gdzie był książę Filip? Co miał robić? Wyznał, że nikt mu tego nie powiedział. Mówili tylko: trzymaj się z daleka. To był dla niego dość frustrujący okres poszukiwania dla siebie roli. Początki były trudne. Zasiadła na tronie bardzo młodo. Była bardzo nieśmiała i nie czuła się zbyt swobodnie wśród ludzi. A on stał się jej niesamowicie dobrym i pomocnym towarzyszem. Gdy widział, że potrzebuje pomocy w rozmowie, podchodził i rzucał żartem, który szybko rozładowywał atmosferę. Mówił, że spędził całe życie na ściskaniu ludziom dłoni, a jego celem stała się próba rozśmieszenia przynajmniej jednej osoby. Wyznał, że to niezręczne, gdy wszyscy stoją przed nim jak kołek. Chciał w ten sposób rozluźnić ludzi. Witał się i żartował. Zarzucano mu ciągłe zaliczanie gaf. Wymyślił nawet na to słowo. Dontopedalogia, nauka otwierania ust i wkładania w nie stopy. To siostra Melanie Wyatt i nasza pielęgniarka Roxanne. Skąd jesteś? Z Filipin. Z Filipin? Ktoś tam jeszcze został? Tyle was tutaj. Zaliczył kilka niezłych hasełek. Podczas wizyty w Australii książę zapytał aborygenów, czy nadal rzucają w siebie włóczniami. Może i ma wizerunek nieokrzesanego, niepoprawnego politycznie, popełniającego gafy głupca. Ale wcale taki nie jest. W rzeczywistości jest wrażliwą osobą. Powiedział mi kiedyś: nie mogę się z tym pogodzić. Gdy jadę na zagraniczne tournée i widzę, że będzie tam brytyjska prasa, serce mi zamiera, bo wiem, że jedyne na co czekają, to moja kolejna gafa. Jako doświadczony dziennikarz, który przez wiele lat pisał o Filipie i jego tak zwanych gafach, jest mi przykro, bo niektóre z nich zdecydowanie nie były gafami. Były to zabawne, niestosowne wstawki, które zostały podrasowane, aby nakręcić historię i stworzyć dobry nagłówek. Jeszcze nie było cię wtedy na świecie. Skąd masz mieć o tym pojęcie? Ludzie uważają gafy za zabawne. Większość uważa, że ktoś, kto mówi to, co naprawdę myśli, jest dość inspirujący i może się z nim dogadać. Mam zaszczyt ogłosić, że to miejsce jest, no cóż, zamknięte. Szczerze nie sądzę, aby w tych wszystkich gafach naprawdę kogokolwiek obraził. Wiele z tych tak zwanych gaf było zamierzonych. Przełamywały lody. Książę Filip próbował zmieniać dynamikę sytuacji. Większość ludzi, z którymi spotykali się królowie, a zwłaszcza królowa i Filip, jest niesamowicie spięta. Są kłębkiem nerwów, nie mogą mówić, nie wiedzą, co powiedzieć. Zadaniem księcia było uspokojenie ich i królowej. Jednym ze sposobów, w jaki to robi, jest żart. Może to być nieporadna uwaga czy śmieszna mina, ale to działało. Niestety efektem ubocznym tego wszystkiego było zwrócenie uwagi prasy i rozdmuchiwanie tych gaf do tego stopnia, że Filip poczuł się bardzo skrępowany, obawiając się, że będzie postrzegany jako głupiec, który wprawia ludzi w zakłopotanie, a to zmieniło sposób, w jaki występował publicznie, co pod wieloma względami było żenujące.
Ci, którzy z nim pracowali, mówią, że on chce tylko przełamywać lody i sprawiać, by ludzie czuli się swobodnie. Nie chce nikogo urazić. Jeśli nieumyślnie to zrobi, zawsze przeprasza. Z biegiem lat prasa bardzo źle przedstawiała księcia Filipa. Zawsze mówił to, co myśli. Jest dobry książę Filip i jest zły książę Filip. Ten dobry to człowiek, który ciężko pracuje, aby polepszyć życie wielu ludzi. Dla młodzieży, dla przyrody, dla wielu innych rzeczy. Natomiast ten drugi może być tyranem, który potrafi doprowadzić dorosłych mężczyzn do łez, który jest nietolerancyjny i porywczy. Często walczy z mediami. Bardzo szybko się nami męczy. I nie mówię tu tylko o prasie, ale także o telewizji i rozgłośniach. Potrafi się nieźle posprzeczać z rozmówcami. Trzeba przyznać, że książę Filip ma nieco krótki ląd i bywa niecierpliwy. To wiele mówi o jego charakterze. Kilka lat temu uczestniczył w uroczystości upamiętniającej bitwę o Anglię w klubie Rafu. Był tam z księciem Cambridge oraz hrabią i hrabiną Wessex. Wszyscy stali w mundurach, niezwykle szykowni. Gdy fotograf ustawiał wszystkich do zdjęcia, książę rzucił zniecierpliwiony: po prostu zrób to cholerne zdjęcie. Czasami daje o sobie znać jego wrażliwość. Być może opinia publiczna i prasa szukają oznak irytacji, złości lub nieuprzejmości, ale on jest naprawdę wrażliwym człowiekiem. Posiada jednocześnie głębokie rezerwy odwagi i odporności, które pozwoliły mu przetrwać. Ma 90 lat, pracuje cały tydzień. To niezwykłe. Robi to od ponad 60 lat. Brytyjczycy są świadomi roli, jaką odegrał w ciągu ostatnich 60 lat, co przyniosło ogromne korzyści całej Wielkiej Brytanii. Od dawna krążyły plotki, że książę Filip nie dochował wierności królowej. Jak w przypadku każdej znanej osoby, na przestrzeni lat pojawiały się plotki o romansach, ale zawsze były one dementowane nie tylko przez pałac, ale również przez same zamieszane w to celebrytki. Dysponując odpowiednim zdjęciem, łatwo stworzyć plotkę. Często pisano o księciu Filipie jako o kobieciarzu. Po części dlatego, że był tak niesamowicie przystojny. Naprawdę wyglądał jak grecki bóg. Na zdjęciach z młodości widać, że był nieziemsko przystojny. Mówiono, że jest zbyt przystojny i prawie na pewno zbłądzi. Jeden z prywatnych sekretarzy królewskich wygłosił słynną uwagę, że najpewniej nie będzie wierny. Ślub z królową zamknął go w kaftanie bezpieczeństwa. Życie było dla niego momentami nie do zniesienia. Pierwsza plotka dotyczy uroczej damy o imieniu Pat Kirkwood. Była główną aktorką w pantomimie, świetną artystką. Miała rzekomo najpiękniejsze nogi na świecie. Książę Filip spotkał ją 4 lub 5 razy w życiu. Raz poszli razem na spektakl, czy też on poszedł zobaczyć się z nią w garderobie z przyjacielem. A skończyło się na tym, że udali się na kolację do klubu. Tam z nią zatańczył, co zostało zauważone. Ludzie natychmiast zaczęli plotkować, że musi być w tym coś więcej. Kiedy spotkali się na królewskiej gali, zaledwie uścisnęli sobie dłonie, ale ludzie znów zaczęli mówić. Takim historiom nie było końca, co gniewało księcia Filipa. Zawsze zastanawiano się, czy książę miał kochanki. Oczywiście nigdy nie wiadomo. Wciąż spekuluje się na temat wielu jego relacji, które były jedynie przyjacielskie.
Pewnego razu królowej i księciu towarzyszył premier John Major i jego żona Norma. Premier siedział obok królowej, jego żona obok księcia Filipa. Nazwała go najbardziej uroczym i zabawnym towarzyszem. Jeśli jesteś czarujący, ludzie uznają, że flirtujesz, a potem zakładają, że chodzi o coś więcej. To bardzo irytujące. Nigdy nie odmówił wsparcia dla królowej i nie było mowy o tym, że małżeństwo może się nie udać. Sam Filip od lat utrzymuje, że jest niewinny. Zawsze bronił się tym, że nigdy nie był nigdzie sam. Od 1947 roku przez całe życie ktoś mu towarzyszył. Gdyby coś przeskrobał przez te 70 lat, ktoś miałby na to dowody, a tych brak. Wczesne lata małżeństwa przypieczętowały ich szczęście. Potomstwo nie tylko wzbogaciło ich życie, ale także zapewniło linię sukcesji. Książę Filip miał trudne relacje z pierworodnym synem Karolem, bez dwóch zdań. Wiele oczekiwał od Karola. Z księżniczką Anną łączyły go zupełnie inne, znacznie bliższe relacje. Ludzie wyobrażają sobie, że być może królowa i książę Filip byli nieczułymi i bezdusznymi rodzicami. Wiele osób z ich kręgów w późnych latach 40. i wczesnych 50. uważało ich za rodziców dość nowoczesnych, jak na tamte czasy. Owszem, księżniczka Anna i książę Karol zostali wysłani do szkoły z internatem, ale tak się wtedy robiło. Nie uważano tego za nic okrutnego ani dziwnego. Książę Filip uważał, że postępuje słusznie, wysyłając syna do Gordonstoun. Sam był tam bardzo szczęśliwy i uważał, że to świetna szkoła. Po przyjeździe książę i jego syn zostali przyjęci przez przewodniczącego Rady Gubernatorów. 30 lat temu książę Filip był uczniem Gordonstoun, dlatego też królowa i on wysyłają tu księcia Karola. Szkoła, do której chodziłem w latach 60. w Szkocji, została założona przez niezwykłego żydowskiego imigranta z Niemiec, doktora Kurta Hahna. Dobrze pamiętam, że w szkole uczyło mnie kilku Żydów, którzy uciekli z Niemiec wraz z doktorem Hahnem w latach 30. XX wieku. Nie zapomniałem ani jego mądrości, ani jego godności. Księciu Karolowi się to nie spodobało i postanowił wysłać swoje dzieci do Eton. Księżniczka Anna żałuje, że nie poszła do Gordonstoun, gdzie wysłała swoje dzieci. Królowa i książę Filip z dumą przedstawiają księcia Andrzeja. Urodziło im się jeszcze dwoje dzieci, Andrzej i Edward. Starsza dwójka była bardziej znana opinii publicznej. Książę Andrzej i książę Edward mieli trudną prasę. Myślę, że obaj rozumiemy pogląd mojej rodziny na fotografów oraz fakt, że nie wszyscy lubimy być fotografowani. Nic, co powiem lub zrobię, nie jest w stanie tego zmienić. Ale ich rodzice szczerze kochali swoje dzieci. To musiało być dla nich irytujące. Wiem o tym, gdyż słyszałem, jak mówił o tym książę Filip. To przypomina operę mydlaną. Książę Filip jest nieugięty. Uważa, że są rodziną, a w rodzinie czasami dzieje się dobrze, a czasami źle. Czasami małżeństwa się rozpadają. Dla nich posiadanie trójki dzieci, które skończyły w nieudanych małżeństwach, jest również przykre i rozczarowujące, ale tak to już jest. Jak fakt, że ich syn, książę Edward, wstąpił do Royal Marines i ostatecznie stwierdził, że to nie dla niego. Książę Filip, weteran wojenny i honorowy dowódca Royal Marines, musiał być rozczarowany, że jego własny syn nie podołał zadaniu. Edward otrzymał od ojca jedynie współczucie i zrozumienie, co z kolei wiele mówiło nam o Filipie jako ojcu. Nie był on despotyczną postacią, jak często przedstawia się go w mediach. To wrażliwy pod wieloma względami człowiek.
tyrannical figure that he's often portrayed in the media as being. He's a sensitive man in many respects. Książę Filip towarzyszył królowej i rodzinie królewskiej w wielu niewiarygodnie trudnych chwilach, jak pożar na zamku Windsor. Nadzorował wiele renowacji. Jest rzecz jasna bardzo praktyczny i rzeczowy. Zawsze zastanawia się, jak może pomóc. Książę Filip ciągle czyta. Zawsze ma przy sobie książkę lub więcej. Zazwyczaj są to dokumenty, literatura faktu. Nie jest naukowcem, ale bardzo interesuje go siła słów i idei. Jako jedyny członek rodziny królewskiej posiada bibliotekę w pałacu Buckingham. Bardzo praktyczny i pragmatyczny. Robił biżuterię dla królowej. Kiedy małżeństwo Karola i Diany przechodziło kryzys, interweniował, pisząc do niej. Listy, które Filip pisał do Diany i jej odpowiedzi, mówią wiele. Są szczere, ale przemyślane, prowokujące, inteligentne, życzliwe i bardzo dobrze napisane. Filip wziął na siebie rolę mediatora między Karolem, Dianą i rodziną królewską. Wykonał całkiem dobrą robotę. Nie ma wątpliwości, że źle go oceniła. Zmieniła zdanie co do swojego teścia właśnie dzięki uprzejmej korespondencji między nimi. Bardzo pomógł w rozładowaniu niezwykle wybuchowej atmosfery w tamtym czasie. Diana z pewnością doceniła, że gdy cała rodzina Karola była przeciwko niej, Filip wyciągnął do niej rękę. Podobnie jak królowa, książę Filip spotkał się z ostrą krytyką po śmierci Diany. Ludzie uważali, że rodzina królewska nie okazywała wrażliwości wobec całej sprawy. Po prostu bardzo chcieli chronić obu książąt. To był ich absolutny priorytet w roli dziadków. Gdy Harry nie chciał iść za trumną swojej matki, książę Filip obiecał chłopcom, że pójdzie razem z nimi. Tego dnia podjął decyzję, by iść z chłopcami, bo widział w tym okazję do pokazania jedności. Był to moment, w którym człowiek, który teoretycznie nie był głową rodziny królewskiej, miał na nią wielki wpływ. Rozwijał pasję, wykazywał niesamowity entuzjazm w życiu. To, co go interesowało, naprawdę go interesowało. Kiedy zajął się powożeniem, stał się w tym ekspertem. Napisał książkę, opracował zasady. Był bardzo drobiazgowy. W późnych latach 40. i wczesnych 50., zarówno w Ameryce, jak i tutaj, wzrosło zainteresowanie UFO. Książę Filip organizował w pałacu Buckingham wywiady z ludźmi, którzy mieli bliskie spotkania. Osoby z najciekawszymi historiami lub takimi, które wymagały dalszego śledztwa, były przywożone z powrotem do pałacu i przesłuchiwane przez samego księcia Filipa. Obecność rodziny królewskiej miała działać jak serum prawdy i pomóc w ustaleniu, czy mówili bzdury, czy nie. Mówiło się, że książę Filip ma boskie cechy i w młodości wyglądał jak grecki bóg. Jedną z moich ulubionych anegdot o księciu Filipie jest ta o boskim kulcie jego osoby rozpoczętym przez mieszkańców wysp Vanuatu na południowym Pacyfiku.
Obwołali go Bogiem po jego wizycie z królową w latach 70. Uznano go za boskiego potomka ich duchowych przodków. Wierzę, że kult księcia Filipa może istnieć nadal. Książę przez lata pozostawał w kontakcie z tubylcami. Odbył ponad 600 samotnych podróży zagranicznych i chociaż nigdy tak naprawdę nie mógł ingerować w politykę, odgrywał bardzo ważną funkcję dyplomatyczną. Kiedy królowa nie mogła podróżować, odwiedzał kraje, spotykał się z ich przywódcami i robił wiele, by pielęgnować dobre stosunki wewnątrz wspólnoty narodów. Dojdziemy do momentu, w którym świat nie będzie w stanie wyżywić większych gatunków, takich jak my. Miliony pozostaną bez jedzenia i wody. To przerażająca wizja. Działał na rzecz modernizacji, ochrony przyrody. Zrobił wiele dla młodych ludzi. Otwierał boiska i tereny rekreacyjne. Zaangażował się w wiele spraw. Udało mu się znaleźć satysfakcję w swoim życiu, w uściskach dłoni, pogawędkach, inauguracjach budynków czy odsłanianiu tablic pamiątkowych. Czerpał też osobistą satysfakcję z różnych własnych projektów, jak program Nagrody Księcia Edynburga. Wpłynął on na życie milionów ludzi na całym świecie. To wspaniałe dziedzictwo. To nie jest nowy pomysł. To jak wymyślanie koła na nowo w każdej szkole. Udało nam się określić parametry, zapewnić kompleksowe warunki. A standardy, które należy osiągnąć, są ustalane przez organ zarządzający każdej placówki. Wcześniej ludzie zwykle sami ustalali swoje zasady. Teraz są one ustalane przez specjalistów, którzy wiedzą, o czym mówią i co jest osiągalne. Ale były też inne rzeczy, których ludzie nie zauważyli. Na przykład od lat 50. regularnie organizował konferencję Wspólnoty Narodów, podczas której mądrzy ludzie spotykali się, by rozwiązać jakiś problem. Przez lata był zaangażowany w działalność około 800 organizacji. Nie był tylko ich szefem. Był do nich naprawdę przywiązany. Gdy tor wyścigowy Ascot był przebudowywany, deweloper i architekci wiedzieli, że w jednej strefie będzie problem z zarządzaniem tłumem. Nie potrafili temu zaradzić. Gdy nadszedł dzień inauguracji, książę Filip bardzo cicho zapytał: naturalnie zdajecie sobie sprawę, że macie tu problem z kontrolą tłumu. Zwrócił na to uwagę. To był drobiazg, ale on go wychwycił. Jego dbałość o szczegóły była niezwykła. Wszystkie stowarzyszenia i organizacje, z którymi współpracował, wiedziały, że jego rola nie ogranicza się do bycia ich członkiem jedynie na papierze. Tolerancja jest niezbędnym elementem każdego szczęśliwego małżeństwa. Gdy wszystko idzie dobrze, nie jest aż tak ważna. Ale gdy sprawy się psują, jest najważniejsza. Możecie mi wierzyć, królowa ma jej bardzo dużo. Tolerancja była kluczem do sukcesu ich małżeństwa. Przez lata oboje musieli być tolerancyjni dla siebie nawzajem. Wczoraj słuchałam przemowy księcia Filipa. Dziś role się odwróciły. Obawiam się, że książę Filip zbyt często musiał słuchać moich przemówień. Często omawialiśmy wcześniej moje planowane wystąpienia.
I jak można sobie wyobrazić, jego uwagi były wygłaszane w sposób bardzo szczery. Nie jest on osobą, która łatwo przyjmuje komplementy. Przez te wszystkie lata był moją siłą i oparciem, a ja i cała jego rodzina, a także ten i wiele innych krajów, mamy wobec niego wielki dług. Liczy się nie władza, jaką ma dana osoba, ale jej wpływ. Jeśli regularnie rozmawiasz z królową, a ona słucha ciebie, nie premiera czy doradców, to znaczy, że masz na nią ogromny wpływ. Książę Filip był z natury bardzo skromny. Również jako królewski małżonek nigdy nie chciał być w centrum. Doskonale wie, że ludzie chcą zobaczyć się z królową. On jest tam tylko wsparciem. Tak postrzegał swoje zadanie od pierwszego dnia. I to właśnie napisał królowi Jerzemu VI. Będzie ją szanował, słuchał jej i dbał o nią. Wsparcie jej było dla niego najważniejsze. Czy to podnosząc maluchy zza barierek, co nadal robił w wieku 94 lat, czy obchodząc 90. urodziny królowej w Windsorze, zawsze dbał o to, by to jego żona była w centrum uwagi. On był dla niej po prostu wsparciem. Kiedy żartuje, że jest mistrzem odkrywania tablic pamiątkowych, nie chce żadnego zamieszania wokół siebie, nie chce uwagi. Chce po prostu spokojnie wykonywać swoje obowiązki. Przed państwem mistrz odsłaniania tablic pamiątkowych. Raz, gdy był już w dość podeszłym wieku, ktoś podczas zagranicznej podróży oskarżył go o przysypianie podczas prezydenckiej przemowy. Odparł: być może, gdy przemawiał prezydent. Na pewno nie, gdy mówiła królowa. Nigdy jej nie zawiódł. Nasza najważniejsza instytucja mogłaby nie przetrwać tak długo, gdyby nie wsparcie, jakiego udzielił swojej żonie. Historia zapamięta go głównie jako ważnego sojusznika królowej. Był niczym grecki bóg. Był ikoną, jedyną w swoim rodzaju. To zachwycający życiorys. Był wielkim wsparciem dla królowej. Miał niesamowity zapał do życia. Potrafił rozbawiać ludzi. Był wyjątkową osobowością. Niesamowicie drobiazgowy. Królowa stwierdziła, że ten i wiele innych krajów ma u niego dług. Zdarzały mu się wpadki, ale za to wszystko, co zrobił, naprawdę nie można go winić. Bez Filipa królowa Elżbieta byłaby słabszym monarchą, a my bylibyśmy biedniejsi. Życie bez księcia Filipa byłoby naprawdę ponure. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytała Agnieszka Postrzygacz.